Uwielbiam ten okres po wakacjach, bo wtedy mnóstwo wytwórni wprowadza filmy, które według nich będą miały szansę na Oscary, na Złote Globy i bardzo często dostajemy to, co może być najlepsze w danym roku od wytwórni i rzeczywiście Dziki Robot jest tego najlepszym przykładem, że no, ostatnimi czasy animacje święcą triumfy, tak? Niedawno mieliśmy film o Transformerach, teraz Dziki Robot. Pomysł na ten film, w ogóle to jest na podstawie książki nakręcony film, ale pomysł na książkę wziął się stąd, że uwaga, oczywiście wspieram się IMDb, według autora książki Petera Browna inspiracją do The Wild Robot był szkic robota na drzewie, który sam wykonał. Następnie zadał sobie pytanie, co inteligentny robot zrobiłby na pustkowiu. No i rzeczywiście o tym opowiada film. Nie będę zdradzał całej fabuły. W skrócie, robot ląduje na pustkowiu wśród zwierząt, nie ma ludzi i co tutaj teraz właśnie będzie się działo? No oczywiście coś się musi wydarzyć, bo przez 2 godziny, no przysłowiowe 2 godziny musi rzeczywiście dziać się dużo. Fabuła mnie bardzo zaintrygowała, bo oczywiście jeżeli masz skojarzenia, że coś podobnego było z robotem Wall-E, z tą bajką, no to rzeczywiście bardzo dobrze kojarzysz, bo film rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, ale na tyle odległej, że most Golden Gate w San Francisco jest pod wodą, więc można się łatwo domyśleć, że no, co tu dużo mówić, lodowce się stopiły, poziom wód się dosyć konkretnie podniósł. Który to ma być rok? Nie ma podanego, ale to w tym momencie możesz sobie pewnie wygooglować, kiedy, jeżeli nic nie zrobimy z tą, nie pomożemy matce naturze, kiedy rzeczywiście to się tak będzie się działo. Roz, bo tak właśnie nazywa się główny bohater, to jest skrót od rozum. I to od razu mówię, nie to, że brain i z angielskiego przetłumaczenia na polski rozum. Nie, po prostu robot się nazywa Rozum. Ryozyzy-um. Taka jest jego pełna nazwa. A skąd to się wzięło? Proszę bardzo, już tutaj mówię. Imię robota to Rozum, skrócone do Roz. Autor książki, na podstawie której powstał film, czyli Peter Brown, napisał, że jest to ukłon w stronę sztuki teatralnej science fiction z 1920 roku. Rozum z Universal Robot, napisany przez czeskiego pisarza Karela Ciapka. Ciapek i jego brat Józef Ciapek wprowadzili słowo robot do języka angielskiego i do science fiction. Słowo to pochodzi od słowiańskiego rdzenia robot oznaczającego pracę. No my do dzisiaj mamy takie słowo jak robota, prawda? Sztuka była również pierwszym użyciem tego słowa w odniesieniu do mechanicznego humanoida. Więc jak widzisz, to nie tyle jest po polsku, co można by powiedzieć bardziej po czesku. No ale rzeczywiście miło to słuchać, kiedy jest tam rozum, proszę bardzo, więc jak najbardziej w porządku. No chociaż czy oni dokładnie sobie zdawali sprawę, że rozum to jest brain z angielskiego, czy po prostu jest tylko i wyłącznie ukłon w stosunku do tego imienia? Ja bym obstawiał raczej to drugie, że nie do końca wiedzieli. No wiadomo, Hollywood bardzo często takich rzeczy nie wie, myli flagi, wiesz, szwedzka, duńska, oczywiście tak, słowacka, słoweńska i tak dalej, ale to nie o tym. Film zaskoczył mnie o tyle, że no nie ma w nim prawie że ludzi. I to jest wielkie wyzwanie. No można byłoby rzec, chociaż mieliśmy mnóstwo różnego rodzaju bajek, które się rozgrywają w świecie zwierząt. No, ja jestem oczywiście żywym przykładem tego, że pszczółka Maja może bardzo zapaść w pamięć. W ogóle tego robota tutaj widzisz, tak, jak najbardziej. Mój syn powiedział mi, że po obejrzeniu tego filmu nie mogę nagrać recenzji bez robota, więc pożyczył mi swojego robota, także dziękuję bardzo, Wiktor. I co jest ciekawe, to on dokładnie odpowiada na pytanie, co inteligentny robot zrobiłby na pustkowiu, bo no, my znamy oczywiście różnego rodzaju podejście do tego tematu, tak, Skynet i tak dalej, w ogóle wszystko, ale tutaj stwierdzono, a może rzeczywiście robot zrobi to, co powinien. To znaczy, tutaj nie musi być Skynetu, nie ma zagrożenia, człowiek nie jest zagrożeniem, mamy zwierzęta, więc rzeczywiście no, nie będzie autokratą, nie będzie jakimś tam uzurpatorem, tylko rzeczywiście będzie się starał wtopić w to wszystko, będzie pomocny, będzie rzeczywiście dobry i jak najbardziej, no, my mamy tego robota, ale no wiadomo, on jest główną postacią, tak, no ale nie jest jedyną postacią, no bo rzeczywiście nie może jak najbardziej tak być. Są różnego rodzaju zwierzęcy przyjaciele. Oczywiście, że tak. I tutaj jest bardzo różna plejada, bo oczywiście mamy liska, mamy gęsi, no jest niedźwiedź i tak dalej. No wszystko, co tam może być. Jak to mówił Czarek Pazura, chłopaki nie patrzą, żubr, bóbr, łoś i tak dalej, i tak dalej. Nie będę tego dokładnie cytował, ale rzeczywiście pokazuje to, w jaki sposób możemy się
zachowywać, tak, że no niekoniecznie matka natura, a to jest jak najbardziej, tak, i my jej tam pokażemy, wyciśniemy z niej wszystkie do końca oleje, całą ropę naftową i po prostu potem jej podgrzejemy temperaturę i tak dalej. No nie, tutaj akurat rzeczywiście temat jak najbardziej ekologii jest grany, tym bardziej, że na jednym z festiwali film otrzymał nagrodę Greenpeace, bo rzeczywiście bardzo fajnie ta nuta wybrzmiewa, ale mamy bardzo ciekawe połączenie wielu różnego rodzaju zwierząt, drapieżników, no bo tutaj nawet na tej miniaturce widzisz przecież, że jest oczywiście lis, który jest drapieżnikiem, jest niedźwiedź, jest jeleń, łoś, więc to są wszystko rzeczywiście zwierzęta, no, które gdyby je połączyć razem, no niekoniecznie może z tego wyjść coś fajnego, a może jednak. No i rzeczywiście tutaj to jest piękna zasada, bo jego zadanie jest tylko jedno, znajdź jakieś zadanie, jakąś rzecz, którą musisz zrobić, które komuś musisz pomóc, no i to zrób. I masz to wykonać. I nie ma tego, że się nie da. No trzeba się zmobilizować, trzeba wymyśleć tak, żeby się dało. Więc rzeczywiście to wygląda bardzo pięknie. Głosowo wygląda równie ciekawie. No ja oczywiście z racji tego, że mieszkam w Irlandii, no to oglądaliśmy razem z Wiktorem film po angielsku. Wraza wcieliła się Lupita Nyong'o. Oczywiście mam, jak już mówiłem wcześniej, ściągawkę z IMDb. Fink to jest Pedro Pascal, który wszędzie, naprawdę chyba wszędzie ostatnimi czasy się pojawia. Bill Nye jest jako Longneck, także też się pojawia. Kto jeszcze z takich znanych jest? Pojawia się oczywiście sam mistrz Jedi, czyli Mark Hamill. Proszę bardzo, musi być Mark Hamill. Jest również Ving Rhames jako Thunderbolt. Katrina O'Hara, czyli mama Kevina samego w domu, również się pojawia. Więc rzeczywiście głosowo jest tutaj bardzo rzeczywiście dobrze ten film poprowadzono, no bo rzeczywiście nie można było tego zrobić inaczej. Budżet był dosyć spory, bo z tego co pamiętam to było, aż nawet jeszcze sprawdzę, budżetu było tak, $78 milionów. No i film tak naprawdę w momencie nagrywania tej recenzji, bo ja wiem oczywiście, że film jeszcze bodajże przez 2 chyba tygodnie nie będzie wyświetlany w Polsce, no ale w Irlandii, na całym świecie już w tym momencie jest wyświetlany, już się zwrócił, bo weekend otwarcia to było zaledwie kilka dni temu, to już było ponad $50 milionów, więc rzeczywiście dosyć sprawnie. Niestety jest to ostatni film DreamWorks, który widzimy w tym stopniu robiony przez nich od 2024 roku, dokładnie po tym filmie, czyli można powiedzieć od 1 października. Studio stwierdziło, że już od tej pory bardziej nie będą sami tworzyli tych animacji, tylko raczej będą zamawiali animacje w mniejszych studiach, oni je będą tworzyli, a oni po prostu będą swoją marką je firmowali. Szkoda, bo rzeczywiście tutaj animacja jest ona dokładnie taka, typowa, naprawdę bardzo typowa animacja dla DreamWorks. Jest to rzeczywiście dokładnie to, czego mogliśmy się spodziewać. Jeżeli widziałeś jakieś poprzednie filmy, oczywiście z tejże wytwórni, to dokładnie wiesz, jak to może wyglądać. Każdy detal naprawdę jest bardzo dobrze odwzorowany. To pięknie wygląda wszystko, ale co też jest ważne, oprócz tego, że mamy tego robota, właściwie androida, robota, dzikiego robota w końcu w tytule jest, no to rzeczywiście technologia może służyć nam, ale może też być naszym wrogiem, o czym właśnie tutaj raz nas bardzo fajnie przekonuje, więc no poza tym, że mamy ogromne i to rzeczywiście bardzo ważne, bo to na czasie jest jak najbardziej przesłanie proekologiczne, no to rzeczywiście również inne mamy, bo mamy oczywiście zwierzątka mniejsze lub większe, ale jest problem, tak, nie wszystkie zwierzątka mogą uwierzyć w siebie, nie są akceptowane, ktoś nie ma przyjaciół i tak dalej, no jak to po prostu w życiu. A rzeczywiście tutaj ten robot próbuje z nas wyciągnąć to, co najlepsze. I to rzeczywiście jest chyba najciekawsze w tym wszystkim, że można by powiedzieć, ten film, a właściwie ten robot ma bardzo dużo wspólnego z drugą częścią Terminatora, kiedy to oczywiście Arnold, T-800 grany przez Arnolda, uczy się i zaczyna doceniać ludzkie życie, zaczyna doceniać to wszystko, co się dzieje wokół, i tutaj jest podobnie, bo kiedy robot trafia w miejsce, gdzie nikt nie mówi, że tak powiem, po angielsku, powiedzmy, że w ten sposób niech to akurat tak zostanie, no to nagle trzeba coś wymyśleć, tak? Trzeba rzeczywiście jakoś się z tymi zwierzętami porozumieć. A czy się da? No to oczywiście już przekonasz się sama, oglądając ten film, bo muszę powiedzieć tak, polecić trzeba? Oczywiście, że tak, jak najbardziej. Jest to film, który
trzeba polecić, trzeba obejrzeć. I to też jest fajne i to bardzo właśnie sobie cenię w animacjach DreamWorks, że tutaj mamy oczywiście, jak mówił kiedyś pewien ogr, warstwy. Tak? Jest warstwa tylko i wyłącznie dla dzieci, kiedy wezmą sobie historyjkę o robocie, który jest w lesie, jest z zwierzaczkami, super fajnie, ale jest oczywiście to drugie dno dla nas, dla osób, które chcą troszeczkę więcej od filmu i tutaj jest o tyle dobrze, że czy pójdziesz na film sama, czy weźmiesz dzieciaka, wnuczka, czy no tak, pójdziesz z klasą jako pani nauczycielka, czy tam pan nauczyciel, czy cokolwiek, to jak najbardziej ten film działa, ten film się podoba, ten film się sprzedaje i rzeczywiście naprawdę muszę tobie polecić ten film, jest to świetne kino, dobrze, powiedziałbym super fajnie, ekstra elegancko, ale domyślam się, że jeżeli rzeczywiście będzie bardzo dobrze finansowo, no w tym momencie jest już na zero z budżetem i jeszcze nie jest na zero całkowicie, bo wiadomo, że do budżetu całkowitego filmu nie jest wliczana reklama, tak, no, reklama gdzieś tam jest osobno, wiadomo, pewne te wszystkie tabelki w Excelu muszą się zgadzać, więc tutaj jest troszeczkę inaczej, ale no, mam nadzieję, że film zarobi i no, mam nadzieję, że zrobią drugą część, bo jest oczywiście możliwość, no, wiadomo, że tak, włoska firma Mamonna Casucci Szmal musi się zgadzać, ale film Dziki Robot, film o robocie, który w pewnym momencie dowiadujemy się, no tak można powiedzieć, że się dowiadujemy, gdzieś tam się z fabuły to wynika, że ma serce, że zaczyna doceniać życie, a to nie tylko jest rzeczywiście wszystko czarno-białe, zero-jedynkowe, ale też są pewne rzeczy, nad którymi się trzeba pokłonić, nad którymi trzeba się zastanowić, pewnym osobom trzeba pomóc. No i co tu dużo mówić, dobrze jest być dobrym dla wszystkich. Wiem, że to tak troszeczkę brzmi górnolotnie, patetycznie, tak, oczywiście bądź dobry, szanuj zieleń, segreguj śmieci i tak dalej. No tak, ale pamiętaj, że jeżeli my nie zadbamy o matkę naturę, to ona o nas też nie zadba. Więc rzeczywiście Dziki Robot jak najbardziej trzeba polecić, a tutaj na tej liście jest jeszcze dużo więcej fajnych animacji. Obejrzyj, bo warto.